Nazywam się Krzysztof Maj, jestem członkiem kawalerii Berk. Właśnie jesteśmy w trakcie organizacji LARP-a Ostatni Rejs. Ostatni Rejs to LARP, który symuluje radziecką atomową łódź podwodną. Gracze będą mieli okazję się wcielić w załogę tej łodzi i wypłynąć na rejs w trakcie bardzo gorącego okresu politycznego. Mamy przygotowany dla nich program, który będzie symulował tą łódź, mamy przygotowane dla nich karty postaci, rekwizyty, elementy mundurów. Liczymy na to, że to naprawdę będzie fajna gra i gracze będą się doskonale bawić. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать. Na ostatnim rejsie będę grał kapitana i moje zadania będą polegały na tym, żeby doprowadzić ten okręt bezpiecznie z punktu A do punktu B. Na LARP-ie Ostatni Rejs będę grał Bosmana. Psychopatę, socjopatę, kawał złego człowieka, który ma za zadanie utrzymanie porządku na puszce, w której jest zamkniętych całkiem sporo osób. Po tych warsztatach, które odbyliśmy przed chwilą, rzuciłem okiem na ten system informatyczny, który został przygotowany, plus zbudowaliśmy wstępnie relacje między postaciami. Znam, że program robi wrażenie i zobaczymy, jak będzie obsługiwany okręt podwodny. Mam nadzieję, że będzie to fajna, realistyczna symulacja, ale która też będzie wymagała od nas pewnego jakiegoś ogarnięcia i współpracy. Grigorij Żukow, otrzymujecie pozwolenie na wypłynięcie z portu. Będziemy was eskortować. Towarzysze, liczymy na was i na waszą misję. Powodzenia! Świetnie mi się grało i mam nadzieję, że nie tylko mi. Zajebiście. Super, świetnie. Patrzenie, rozglądanie się, co kto robi, kombinowanie, jak coś zrobić, żeby nie podpaść. Bardzo fajnie gracze się wpasowali w swoje postacie. Wszystko, co się działo, cały scenariusz bardzo dynamizował. Trochę, że klimat tego LARP był, jak dla mnie, kompletnie pode mnie zrobiony. Tak? Fallout, łodzie podwodne. Wydaje mi się, że ja jako moja postać jeszcze orientowałem się w największej liczbie rzeczy, bo miałem pełną swobodę przemieszczania się między dziobem a rufą okrętu i jednocześnie nie miałem tak naprawdę żadnych innych obowiązków typu łatanie kadłuba, naprawianie silników, naprawianie luków torpedowych, łatanie rannych. Nie jest to opowieść o wydarzeniu, tylko opowieść o zachowaniach ludzi w czasie tego wydarzenia. Jest ten stres, że nie wiem, co się dzieje tak naprawdę, że tam gdzieś krzyczą, są decyzje jakieś, które decydują o moim życiu, a ja nie mam na to zbytniego wpływu, tak? Tylko czekam na rozkaz, silniki stop, silniki całe naprzód. No i to było naprawdę takie, odczuwalne, tak, emocje. Pełen chaos, ale chaos, nad którym mistrzowie gry panowali doskonale. No i zakończył się tak, jak się zakończył. Spektakularnym wybuchem i wojną atomową.